Witam moi drodzy, jesteście na kanale Zrobiono Ręcznie Olem, z Wami Lena dla tych, kto po raz pierwszy na moim kanale. I dzisiaj jak zwykle zaproponuję Wam coś do zrobienia. Robię rzeczy z recyklingu, wykorzystując stare rzeczy i wszystko co mamy pod ręką. Przerabiam rzeczy ze swojej garderoby, wymyślam różne projekty i robię te rzeczy niepowtarzalnymi. Ponieważ pomysły każdego z Was i moje własne są indywidualne, dlatego nawet jeżeli przerabiamy te same rzeczy, to i tak wynik będzie zupełnie inny. Dlatego otwieram Wam wszystkie swoje karty, pokazuję jak to robię, co wymyślam, możecie z tego korzystać jeżeli chcecie, a jeżeli nie, to po prostu obserwujcie moją pracę, zostańcie ze mną do końca tego filmu. A dzisiaj mam taką lnianą sukieneczkę, bardzo ładną, ona trochę nawet len z taką metalową nitką, trochę pobłyskuje ten materiał, bardzo ładny i miły w dotyku i jest bardzo mały rozmiarek. Kiedyś właśnie kupiłam tą sukienkę w second hand. No i tak u mnie leży już dłuższy czas. Postanowiłam, że teraz jest pora zrobić z tej sukienki, wezmę jak bazę i zrobię patchworkową sukienkę, tak jak lubię, niepowtarzalną, z dodatkiem innych rzeczy. No i sobie tutaj dziewczyny dobrałam jeszcze różne materiały, różne resztki, tak jak mówię, ta jest tak w ton pasuje, tutaj są właśnie tak kolorystycznie, ta właściwie żółta, powiecie, że nie, pasuje, bo tu są fioletowe właśnie kwiatki, które też tutaj będą pasować, nawet mam trochę takiej morelowej koronki pięknej, czyli zrobimy sukienkę, tunikę, nie wiem jeszcze co z tego wyjdzie, bo nigdy nie wiem co w końcowym efekcie wychodzi, ale zaczynamy tworzyć i zapraszam, zaczynamy. Rozcinam. Dlaczego to zrobiłam? Chcę, żeby tył dostał dłuższy w całości, ale przód na pewno pokombinujemy, co teraz zrobię. Okay. Okay. I odcinamy. I z tej strony tak samo. Tutaj przyjdzie na całą szerokość przód, też dołożymy falbanką albo jeszcze jeansem, no jeszcze nie wiem. Czyli kształt taki mniej więcej, boki też zaraz zrobimy. Ok, pierwszy krok jest zrobiony. Tak jak mówię, zaczynam robić i wtedy dopiero widzę, gdzie co trzeba odciąć, co uzupełnić. No i ja bym jeszcze tutaj te boki też odcięłam, bo mi niepotrzebne, tylko przeszkadzają.
dobrze, teraz mi wyszło właśnie tył taki z tymi końcami, który wykorzystam na pewno na dole w ten sposób. Uzupełnimy te wszystkie miejsca, których brakuje. I w tym momencie, kochani, możemy zrobić taki rozmiar, jaki chcemy. Bo jeżeli boki wycinamy, to tutaj zostaje do kombinacji tak, jak chcecie. Tylko, że tak, póki ona rozcięta, oczywiście zaraz pomyślę, z czego będę uzupełniać tą sukienkę, ale generalnie mam jeszcze takie prześcieradło, które kiedyś też kupiłam. I tu są piękne motyle. I prześcieradło to jest poszła chyba nawet. Zobaczcie, jakie piękne tutaj motyle są. I ja zaraz wybiorę parę motyle. I ponieważ sukienka jest taka jednokolorowa, mało barwna, nawet jak my te kawałki gdzieś dołożymy, to i tak tego będzie za mało. Więc ja chcę w nawiązaniu z resztą, to zrobię jakieś takie piękne aplikacje. Przynajmniej mam taki zamiar. Skoro po linii biustu ten kawałek u nas jest 40 cm, a ja potrzebuję 60 minimum, to ile ja mam dołożyć do przodu? Te 20 cm. Co to oznacza? Że 10 cm i 10 cm muszę naprzód zrobić teraz dodatek. Minimum 10 cm. No może być więcej, bo z większego zawsze może odciąć. Czyli tutaj doszyć w linii prostej, tak jak jest, od samej góry, gdzie byśmy odcięli, przyszyć kawałeczek 10 cm, nabrany takim sposobem jak chcecie. Może być prosty, może być rozkliszowany ku dołowie, co tylko chcecie. I jak doszyjemy te resztki, kawałki, których nam będzie brakować, to wtedy pomyślimy, jak chcemy zrobić aplikację. Bo myślałam zrobić w tej chwili, ale nie wiem, czy na przykład nie łatwiej tego motyla później gdzieś tam przenieść na bok, połączyć te dwie różne tkaniny. Więc pierwsze co, to musimy nabrać te panele i dołożyć z przodu i z tyłu. Tyle, że z przodu dołożymy właśnie tutaj do może tego miejsca, bo tutaj zrobimy jednokolorową, później nie wiem, koronkę albo coś tam, co zobaczymy. Tak, bo u nas jest tutaj jeszcze kawałek materiału, który wykorzystamy na szerokość, więc do tej linii dokładamy dwa paski z innego materiału, nabrana panel patchwork, taką jaką chcecie. Teraz tak, przód poszerzony i teraz tutaj ubytek mamy, tak? Już podszyłam to, przyszykowałam taki kawałeczek w kolorze, nie wiem, takiego brudnego różu i doszyję go, kochani, w ten sposób tutaj uzupełniony, będzie trochę marszczony w ten sposób. Tu zostawię rozporki, tak jak jest. Zostawię te rozporki. Tutaj też, tylko zaraz to przypnę. I tą falbankę tutaj zmarszczę. I będzie mi taka tutaj falbaneczka. A do góry przyszyję tak jak jest. A do góry jeszcze przyszyję kawałeczek koronki. Ten kawałek tutaj przyszyłam. Zmarszczyłam trochę, tak jak widzicie. Tutaj będą takie na kolanie z przodu dwa rozporki, zostawiam to tu. Tutaj tak samo jest zrobione. Tak. Tutaj przyszyję koronkę, zaraz poszukam jakąś, no i
generalnie przód sukienki jest gotowy. Później jak będziemy rękawki tutaj szukać coś, to wytniemy sobie tutaj do rękawa projmę taką, jaką potrzebujemy, ale to już w późniejszym czasie. Pierwsze to musimy skończyć właśnie przód i zajmiemy się tyłem. Boki przyszyte z przodu, 2 boki, takie prostokątniki, jak ja wycięłam, przyszyłam, i z tyłu tak samo 2 paski szerokie, dowolnej szerokości. Zszyłam tutaj z tym kawałkiem, który u nas był. No i co? I póki ona nie zszyta, to zaczynam ją ozdabiać. I tutaj te boki, które szwy ścinałam, pamiętacie? To ja to wykorzystam. Overlockiem to zrobiłam, nitki trzeba poobcinać. Poukładałam w taki kwiatuszek, jeden i drugi, w taki nieprawidłowy kształt. Ja to zaraz przyszyję. I wycięłam kilka motyle z tej poszwy, którą wam pokazywałam. Poprzyszpilkowałam. Jeszcze właśnie tak zastanawiam się tutaj u góry, ale jakoś kolorystycznie ten nie za bardzo mi się tutaj widzi. Zielony to za mocno się wyróżnia, też nie za bardzo, a ten to taki jakiś blakły, nie podoba mi się. Muszę poszukać innego motyla, albo w ogóle nic tutaj nie przyszyję i też będzie dobrze. No i teraz poprzyszpilkowałam to wszystko. Tutaj zrobiłam zmarszczki. I teraz muszę to wszystko naszyć na przód mojej sukienki. Szczepiłam tutaj, połączyłam szpilką, żeby mi się to nie ruszało. Co teraz zrobię? To wytnę właśnie rękawy tutaj. Miałam wykroić rękawa z innego projektu i wykroiłam sobie tutaj rękaw, tylko zrobiła go szerzej, bo wymierzyłam według swojej właśnie wycięcia, i krótszy, bo nie potrzebuję długiej. No i tyle. Dziewczyny, jeżeli nie macie wykroju na swoją, na siebie, to dla tych, kto nie umie, tak jak ja nigdy nie konstruuję jakieś tam, nie robię żadnych wykrojów, bo nie umiem, to najłatwiejszym sposobem jest rozprócie starej rzeczy, która dobrze na Was siedzi i odpowiada Waszemu rozmiaru, to rozpróć i wykorzystywać w przyszłości do każdego projektu. Ja tak zrobiłam, przeniosłam nakreśliłam to na papierze, wycięłam i korzystam w ten sposób. Proces twórczy najbardziej przyjemny. No i teraz dokładam tutaj aplikację, motyle, tu jeszcze na boku zrobiłam takie coś, jakieś różne kawałki, resztki, zaraz to wszystko też przyszyję. Tu też kawałeczek z tego, co zostaje, żeby nawiązać w całość, cały ten projekt, to te kolory bardzo intensywne, żeby wpisać ich, to muszą się powtórzyć kilkakrotnie i wtedy jest ok, bo jak na przykład tylko jedne gdzieś rzucamy, to tak będzie się rzucać, a jak 2 elementy albo najlepiej 3, to już jest super. No i z przodu też dołożyłam do tych kwiatuszków, dołożyłam jeszcze taki paseczek właśnie z żółtego i ładnie to wygląda. No i co, i teraz przyszyjemy te aplikacje i wtedy przyszyjemy rękawy, które już mamy wykrojone. Teraz zajmę się rękawami.
Tu jest tył, tu jest przód i rękaw będę przyszywać normalnie przód, prawą stronę do prawej. Tu zaznaczony jest, pokażę Wam takie wycięcie, góra rękawka. Składam ze szwem, przyszpilkowałam, ale muszę to przyfajstrygować, bo będzie krajnie ciężko zrobić to na szpilkach, ponieważ nie wiemy, jak ten rękaw się zachowa. To jest rękaw z innego projektu, więc nie wiem, nie mam pewności, że on mi się tutaj ułoży dobrze. Dlatego ja go teraz przyfajstryguję i zobaczę, jak on się zachowa właśnie w tej sukience, bo tu jest właśnie taka, te wycięcie do rękawa jest trochę kombinowana, więc żeby się 2 razy później nie przerabiać, to ja to przyszyję teraz, przyfajstryguję. Jeden rękaw przyfajstrygowałam, upewniłam się, że wszystko mi siedzi tam, gdzie trzeba. No i co? I teraz przyszyję. No już nie będę Wam pokazywać, jaka fajstryguje, bo to bez sensu. Przyszywamy rękawek na miejsce. Sukienka, tak jak widzicie, gotowa. I za chwilę Wam pokażę, co z tego wyszło. Ale cały sekret polega na tym, moje kochane dziewczyny, że tą sukienkę, no dzisiaj nie nagram Wam tak jak chcę, ale może później w domu jednak dołożę jeden film. Cały sekret tej sukienki, którą zrobiłam, polega na tym, że ona może być z 2 stron równa. Czyli ten front, który teraz zobaczycie, i ten tył, może być też z przodu, czyli możemy nosić ją i tyłem do przodu i przodem do tyłu. Także w jednej rzeczy jest 2. No a ja na tą chwilę chcę podziękować wszystkim, kto był ze mną do samego końca. Dzisiaj jestem na wyjeździe w pięknym miejscu, las dookoła. Jestem w Sławie, to jest województwo lubuskie, nad jeziorem, tam teraz też pójdziemy. Jestem w nowej oczywiście sukience, którą trzeba zawsze zareklamować i pokazać, więc zobaczymy dzisiejszą reakcję. Wszystkich Was pozdrawiam serdecznie i życzę dużo szczęścia, realizacji wszystkich Waszych pomysłów, postanowień, marzeń, które się spełnią na pewno, jeżeli będziecie tego pragnąć. A ja żegnam Was na tej chwili i do zobaczenia w następnym wideo. Z Wami Lena. Pa, moi kochani. Pa.